Czy wiesz, że aby zbudować zaangażowaną społeczność, która zapewni stały rozwój Twojego konta na Instagramie, będzie wyczekiwała na Twoje zdjęcia, z przyjemnością czytała i komentowała Twoje opisy, śledziła stories, odpowiadała na pytania w ankietach, pisała do Ciebie wiadomości prywatne i miała wręcz lekką obsesję na Twoim punkcie, to wszystko, co musisz zrobić, to znaleźć odpowiednich odbiorców. A co to znaczy odpowiednich? Właśnie na to pytanie spróbujemy sobie w dzisiejszym odcinku odpowiedzieć. Cześć, tu Marcelina. Witam Was na kanale Alter to Native, gdzie uczymy się tworzyć świetny content na Wasze media społecznościowe, a w szczególności na Instagrama, który nadal dla wielu może stanowić niemały problem. I nie ma się tu co dziwić, ponieważ to naprawdę trudna platforma posiadająca wiele możliwości, przez co niekiedy może przytłaczać. Bywa, że skupiamy się za bardzo na formie, nie zastanawiając się nad tym, dla kogo tak naprawdę tworzymy nasze treści, przez co nie trafiamy do odpowiednich odbiorców i odbieramy sobie szansę na rozwój naszego konta w taki sposób, w jaki by nam na tym zależało. A więc zajmiemy się dzisiaj tym, co dokładnie należy robić i na czym się skupiać, aby trafiać do osób, które chcą oglądać nasze treści i ich potrzebują. Zaczynamy! Twoja strona profilowa składa się z kilku elementów, które możesz zoptymalizować w taki sposób, aby potencjalny, idealny odbiorca odwiedzający ją po raz pierwszy od razu wiedział, że trafił w dobre ręce. Inaczej mówiąc, odpowiedni odbiorca to osoba, która jest zainteresowana tym, co robisz, czym się zajmujesz i kim jesteś, dlatego pierwsze wrażenie, jakie zostawia Twoja strona profilowa, jest bardzo ważne. Przeanalizujmy zatem, jak ulepszyć każdą z jej części, aby nie zostawiały żadnych wątpliwości. Zdjęcie profilowe nie musi stricte kojarzyć się z Twoją niszą, warto jednak od razu zaznaczyć, czy Twoja strona profilowa dotyczy Twojej osoby i w tym wypadku najlepiej, aby zdjęcie przedstawiało właśnie Ciebie, czy Twojej pasji lub biznesu. I jeżeli na przykład prowadzisz konto o matach do jogi, to dobrze, aby właśnie taka mata pojawiła się na Twoim zdjęciu profilowym, a nie na przykład górski krajobraz. Nazwa i bio to kolejny, chyba najważniejszy element na Twoim profilu, który powinnaś dokładnie przeanalizować i zoptymalizować. Istotnym jest, aby w jasny, szczegółowy sposób opisać, czym się zajmujesz i kim jesteś. Staraj się zatem unikać ogólników, takich jak ulubiony cytat, czy tekstów w stylu just for fun, ponieważ osoby, które po raz pierwszy pojawią się na Twoim profilu i przeczytają ten tekst, tak naprawdę nie będą wiedziały, z kim mają do czynienia. I istnieje duże prawdopodobieństwo, że szybko z tego konta uciekną i nie pozostaną Twoimi obserwującymi. Zdaję sobie sprawę, że napisanie dobrego bio jest dość trudne i zajmuje sporo czasu. Dlatego jeżeli chcielibyście, abym poświęciła temu tematowi cały odcinek, dajcie mi proszę znać w komentarzu poniżej. Pozostałe elementy Twojej strony profilowej, takie jak relacje, wyróżnione relacje czy posty, w oczywisty sposób powinny nawiązywać do tego, o czym jest Twoje konto i myślę, że sprawa tutaj jest jasna. Pamiętaj, aby nie starać się uszczęśliwiać wszystkich i dążyć do tego, aby każdy, kto wchodzi na Twój profil, od razu chciał Cię obserwować. Ważniejsza bowiem od dużej liczby obserwujących jest zaangażowana społeczność, która nie odobserwuje Cię za kilka dni, tylko zostanie z Tobą na dłużej i będzie szczerze zainteresowana tym, co robisz i z chęcią będzie angażowała się w treści, które tworzysz. I myślę, że to jest właśnie definicja odpowiedniego odbiorcy. Jakiś czas temu Instagram zaczął zwracać uwagę na słowa kluczowe, dlatego powinniśmy je stosować, gdzie tylko to możliwe. O zainteresowaniu Instagrama SEO świadczy chociażby możliwość wyszukiwania słów kluczowych. Jeśli wejdziemy w lupę i
wpiszemy jakiekolwiek słowo kluczowe, to Instagram pokaże nam odpowiednie konta, miejsca oraz hasztagi z nim związane, a także pewne sugestie, nawet jeżeli nigdy wcześniej tego nie wyszukiwaliśmy. Patrząc na to z drugiej strony, naszym celem będzie pojawienie się w miejscu, w którym idealny odbiorca szuka tego, co jest związane z naszą niszą. Jako blogerka podróżnicza mam za zadanie pozycjonować siebie tak, aby osoby zainteresowane i szukające kontentu związanego z podróżami mogły mnie znaleźć. Jak to zrobić? Przede wszystkim należy wstawiać słowa kluczowe w opisy, w bio i w hasztagi. W tym wypadku te najbardziej banalne wyrazy będą sprawdzały się najlepiej. Czyli biorąc przykład blogera podróżniczego, dobrze jest wstawiać wyrazy takie jak podróż, podróże, podróżniczka w swoje bio, stosować hashtag podróże i często stosować słowo podróże w swoich opisach. Wydaje się to czasami na tyle oczywiste, że właściwie zapominamy o tym, a jednak częste stosowanie słów kluczowych pomaga algorytmowi Instagrama nas skategoryzować. Algorytm uczy się nas i naszej niszy i w ten sposób wie, komu powinien pokazać nasze treści. A wiadomo, jeżeli te treści trafią do osób nimi zainteresowanych, to one będą z chęcią się z nimi angażowały, co jakby zmusi algorytm do dalszego pokazywania tych treści nowym osobom. Powinniśmy zatem ułatwiać mu to zadanie w każdy możliwy sposób. Tekst alternatywny to opcja funkcjonująca nie tylko na Instagramie, mająca ułatwić opisywanie zdjęć osobom słabowidzącym. W praktyce oznacza to algorytm kategoryzujący nasze treści osobom z problemami ze wzrokiem, czyli kolejną możliwość wstawienia słów kluczowych i trafienia do odpowiednich odbiorców zainteresowanych naszymi treściami. Ten tekst można wpisać ręcznie. Wystarczy, że podczas dodawania nowego posta do publikacji wejdziemy w zaawansowane ustawienia, a następnie klikniemy we wpisz tekst alternatywny. I tam możemy dopisać swoje słowa kluczowe. Po publikacji nikt nie zobaczy tego tekstu, a my możemy zwiększyć swoją szansę dotarcia do naszych idealnych odbiorców. Hasztagi to kolejny ważny sposób na trafienie do nowych odbiorców potencjalnie zainteresowanych tym, co oferuje nasze konto. I nawet jeżeli Ty tego nie robisz, to zapewniam Cię, że całkiem spore grono osób obserwuje hasztagi, w tym także ja. A to oznacza, że często na mojej ścianie pojawiają się posty właśnie spod hashtagów, które obserwuję. A to nic innego jak kolejna szansa dla twórcy na dobre wypozycjonowanie się. Tak naprawdę nasz idealny odbiorca sam potrafi się określić. On chce znaleźć te treści, które my tworzymy, ponieważ są dla niego wartościowe. Dlatego naszym głównym zadaniem jest podejmowanie takich działań, dzięki którym nasze posty pojawią się przed jego oczami. Hasztagi pomagają również algorytmowi określić, jakiego typu konto prowadzisz i komu powinien je pokazać. Wszystkie nasze działania są bowiem analizowane i przetwarzane. Dlatego im bardziej spójne i klarowne, tym istnieje większa szansa na to, że Instagram zrozumie i doceni nasze działania, pokazując nasz content coraz większej liczbie nowych odbiorców. I jeszcze jedna uwaga, jeżeli naszym celem jest trafianie do polskich odbiorców, to tak naprawdę nie ma za bardzo sensu używania angielskich hashtagów. Owszem, okazjonalny hashtag po angielsku nie zaszkodzi, ponieważ zwiększy nam ogólny zasięg posta, no i też polscy użytkownicy Instagrama mogą zarówno obserwować polskie, jak i angielskie hasztagi. Reasumując, skupiając się na przejrzystym przekazie, na tym pierwszym wrażeniu, które w mgnieniu oka musi być czytelne dla odbiorcy, sprawimy, że osoby naprawdę zainteresowane naszymi treściami będą chciały nas obserwować i co więcej, angażować w
treści, które tworzymy. Możemy też stale zwiększać naszą szansę i niejako zachęcać algorytm do tego, aby pokazywał nasze treści szerszemu gronu nowych obserwujących właśnie poprzez częste wstawianie słów kluczowych, czy to w bio, w opisach, w hashtagach i w tekście alternatywnym. Z czasem te wszystkie działania skumulują się w jeden bardzo efektywny dla nas proces, który sprawi, że będziemy stale i organicznie rozwijać nasze konto na Instagramie. Mam nadzieję, że spodobał się Wam ten odcinek. Jeżeli tak, to zostawcie proszę łapkę w górze i zasubskrybujcie mój kanał po więcej tego typu treści. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia.